A ja sobie dzisiaj chciałem zapytać o ten prosty moduł, który tutaj widzicie, IBT2 z dwoma układami scalonymi BTS, który teoretycznie można wykorzystać do sterowania obciążeniami do 40 A przy 27 V. Chciałem o niego zapytać, czy to w ogóle ma sens. Z charakterystyk układów wynika, że tak, jak najbardziej, ale jest w nim coś, co mnie niepokoi, jeśli chodzi o jego konstrukcję. No i to coś wygląda w ten sposób. Pomiędzy te dwa zaciski powinniśmy podłączyć nasze obciążenie. Warto zwrócić uwagę w tym miejscu na fakt, że oba te zaciski są podłączone do płytek obu tych układów, a te płytki są przylutowane do obwodu drukowanego, który jest wyposażony w przelotki na drugą stronę i te przelotki teoretycznie powinny odprowadzać do tego radiatora ciepło. Jaki ja tu widzę problem? Po pierwsze, jeśli do tych płytek układów scalonych są przylutowane te przelotki, a te płytki są wyjściami układów scalonych, które przecież są podłączone do tych dwóch zacisków, do których podłączamy nasze obciążenia, to w momencie, kiedy ta solder maska, która je pokrywa, i ta oksyda, która gdzieś to pokrywa ten radiator, się wytrze, dochodzi do pełnego zwarcia pomiędzy jednym a drugim biegunem dostarczającym zasilania do naszego obciążenia. Czyli mamy na układzie pełne zwarcie. Druga wątpliwość, jaka się u mnie pojawia, to jaka jest skuteczność takiego chłodzenia w momencie, jeżeli te pola tutaj są pokryte solder maską, a radiator najprawdopodobniej oksydą, bo to mi nie wygląda jakoś na lakier. No wydaje mi się, że ta przewodność jest żadna. Tu nie ma żadnej pasty, tu nie ma żadnego dobrego styku pomiędzy tymi elementami. No jest, bo jest. Okazało się, że w zastosowaniu, które ja mam u siebie, gdzie dwa takie moduły wykorzystuję do sterownika, w sterowniku silników biurka podnoszonego, one się nie grzeją. A nie grzeją się dlatego, że przewodzą niecałe 10 A z 40, które teoretycznie te układy mogą obsłużyć. No i przewodzą przez krótki czas, bo ileż może trwać opuszczanie czy tam podnoszenie biurka, nie? Zrobiłem taki eksperyment i w swoim sterowniku usunąłem te radiatory. Okazało się, że po ich usunięciu te układy grzeją się dokładnie tak samo, czyli wcale. Natomiast pozwoliłem sobie zrobić jeszcze taki mały eksperyment i obciążyć je prądem 25 A, no i wtedy one się faktycznie zaczynają grzać. Tylko wiecie co? W stosunku do tego, jak się nagrzewają oba te układy, do tego radiatora, to się ma nijak. Układy są gorące, radiator jest ledwie letni. Można powiedzieć, że one się szybciej nagrzewają niż radiator jest w stanie odbierać od nich ciepło ze względu na rezystancję termiczną tego połączenia. W związku z czym wydaje mi się, że ten układ jest bardzo fajny, ale ja bym go nie zastosował do sterowania jednak dużymi prądami. Wolałbym samodzielnie wykonać mostek H z jakimiś MOSFETami, może optoizolacją i na pewno sterownikiem, jakimś driverem MOSFETów typu TC4420 lub czymś podobnym. Ale raczej nie sądzę, że chciałbym taki układ widzieć obciążony 30 czy tam 35 amperami przy napięciu 25 V, bo wydaje mi się, że no on długo to by chyba nie pożył. A teraz weźmy sobie miernik na test ciągłości
i zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Płytka tego jest podłączona tutaj. Płytka drugiego jest podłączona tutaj, więc jeśli to zewrzemy, to będziemy mieli zwarcie tutaj. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak to wygląda z drugiej strony. Tak. Proszę. I teraz weźmy sobie tutaj drugi biegun. No widać, że jest pełny przepływ. No i co wy na to? I jeszcze jedna sprawa, która mnie nurtuje, to, że te pola, no bardzo słusznie, bo tu płyną dosyć duże prądy, są gdzieś tam powleczone płatem miedzi, no ale zauważmy, że przez to też przechodzą śruby do radiatora i w zasadzie tu jedynym izolatorem też jest tylko ta soldermaska i oksyda na radiatorze. Także jak projektujecie coś, co wymaga pociągnięcia większych prądów, to ja polecam serdecznie się nad tym tematem zastanowić, żeby sobie nie strzelić w kolano. Dziękuję za uwagę. Jak się mylę, to mnie poprawcie.